Cześć, z tej strony Ola z szydokarnie.pl, a dzisiaj tutaj, to są uszy? O, jest królik. O, to jest głowa. Tylko głowa, ale zobaczycie, że mam na nią parę pomysłów, więc dzisiaj robimy głowę królika z falbaną? Nie, z kryzą. Nazwijcie to jak chcecie. Chodźmy zobaczyć, co będzie nam dzisiaj potrzebne. Okej, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko. Ja mam tutaj przygotowane szydełko 3,5 mm i do tego mamy główny kolor, czyli kremowy, i taka będzie też głowa dzisiejszego naszego bohatera, czyli królika z kryzą. I do tego kolor różowy. Różowe będą uszy, a raczej ich środek oraz nosek. No i nasza kryza, czyli ten kołnierz taki dookoła szyi, no bo dzisiaj będzie tylko głowa z kołnierzem. No taki sobie wymyśliłam mini brelok, więc tak też będzie. I u mnie jest to wyjątkowa, bardzo kolorowa włóczka. Mam ich parę w szufladzie i stwierdziłam, że ta będzie tutaj najlepszym pomysłem. Oczywiście ich jest naprawdę sporo, ale jakoś ten różowy z tym fioletowym najbardziej mnie tutaj zauroczył dzisiaj. I oczywiście co to za włóczki, numery kolorów tych włóczek, jak zawsze w opisie tego filmiku, zawsze o tym mówię, mimo tego, że są regularnie pytania, tam jest zawsze wszystko napisane, w razie gdybym na przykład zapomniała o tym powiedzieć. Do tego mamy dzisiaj bezpieczne oczy i ja mam tutaj bezpieczne oczy, wielkość 12 mm, oczywiście zatyczki też. Można, nie trzeba, można mniejsze, większe to chyba już będzie trochę przesada. Oczywiście pokażę, jak je zamontować, gdzie je zamontować, no i pewnie je jeszcze lekko urozmaicimy dookoła, tak żeby nie były takimi zwyczajnymi oczami. Do tego oczywiście ostre nożyczki, jak zawsze, żeby odcięły naszą włóczkę, a nie ją pohaczyły. I teraz mamy także igiełkę. Igiełki dzisiaj nie będzie niby dużo, no bo mamy bardzo mało części tego królika, ale warto mieć taką właśnie tępą, która w żaden sposób nie zrobi nam krzywdy, tylko przy przyszywaniu wbije się pomiędzy nitki, a nie w ich środek na przykład. Oczywiście potrzebujemy także dzisiaj znacznika. Ja zazwyczaj używam znacznika w postaci kawałka kordonka, który przekładam, jak widać, raz do przodu, raz do tyłu, a później wyjmuję jednym zgrabnym ruchem. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi używać takie plasticzki albo plastikowe znaczniki w kształcie agrafki, jak najbardziej, ja za nimi nie przepadam przy tak małych projektach. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, czyli wypełnienie, a jak wypełnienie, to tylko i wyłącznie kulka silikonowa. Miękka, elastyczna, no i nie uczula, nie kruszy się, a po zmoczeniu wraca do swojego kształtu. To są same plusy tutaj w tym. Gdzie ją znajdziemy? Oczywiście przede wszystkim w pasmanteriach, ale często też można je znaleźć w sklepach z wyposażeniem do domu. Wiecie, w tych wypełnieniach do ozdobnych poduszek często jest właśnie kulka bądź rurka silikonowa. Oczywiście, zanim kupicie, sprawdzacie etykietę. A jeżeli jesteście w pasmanterii, to myślę, że osoba, która tam pracuje, będzie wiedziała, jeżeli nawet powiecie, że potrzebujecie wypełnienie do maskotek. No dobra, mamy wszystko, więc zaczynamy. Okej, ja zaczynam sobie tutaj kremową włóczką i teraz tak. To jest nasz główny kolor, czyli głowa i uszy są kremowe, środek uszu jest różowy. Uszy są złożone każde z dwóch części. Ja tu pokażę jedną, ale każde ucho jest złożone z jednej kremowej i jednej różowej. Więc ogólnie takie części robimy 4 i od różowych możemy odciąć nitkę, jednak od kremowej nie, ponieważ będziemy łączyć właśnie obydwie części kremową włóczką. Zaczynamy sobie tutaj od początkowej pętelki i robimy 3 oczka łańcuszka, czyli 1, 2, 3. Oczywiście zaczynając sobie od drugiego oczka robimy 2 półsłupki, czyli 1 półsłupek, 2 w jednym oczku, czyli w pierwszym oczku mamy 1 i drugi robimy w tym samym oczku, w kolejnym oczku robimy 1. Teraz oczko łańcuszka, odwracam to oczko, a raczej całą robótkę, i przerabiam dalej, czyli hop, w pierwszym mamy 1, w kolejnym
mamy dodawanie, czyli 2 półsłupki w jednym oczku. 1 i 2. Hop. I w kolejnym, czyli w ostatnim mamy jeszcze 1. Tak już bym chciała ładnie, żeby mi się to wbiło. Oczywiście jak na złość musiało się coś źle ułożyć. O, mam. I hop. W tym momencie mamy 4 oczka łańcuszka, 4 tak naprawdę oczka w rzędzie, a nie oczka łańcuszka, nie wiem skąd mi się to wzięło. I teraz w 4 kolejnych rzędach robimy po 4 półsłupki, czyli to jest nasz pierwszy rząd i mamy 4 półsłupki, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka odwracam i robię jeszcze takie 3, ja tu troszkę to przyspieszę. Oczko łańcuszka odwracam i teraz robię 1 półsłupek, w drugim oczku robię 2 półsłupki, czyli znowu dodaję i w trzecim oczku robię półsłupek, w czwartym tak samo tylko 1 półsłupek, więc mamy łącznie 5 oczek w rzędzie, odwracam i teraz robię powtarzanie w 2 kolejnych, czyli znowu 2 kolejne rzędy robimy po 5 półsłupków, to jest cały czas ta nasza część ucha. Hop. Hop i jeszcze raz 5, ja tu troszkę to przyspieszę. Ok, oczko łańcuszka i teraz będziemy ostatni raz dodawać na uchu, czyli robię półsłupek w pierwszym, półsłupek w drugim, a dopiero w trzecim oczku robię 2 półsłupki, czyli dodawanie 1 i 2 i 2 kolejne oczka znowu pojedynczo. Hop, oczko łańcuszka, odwracam i mamy 6, więc jeszcze muszę przerobić wszystkie pojedynczo. 2, 3, 4, 5 oraz 6. Oczko łańcuszka i teraz to jest całość. Takie części robimy 4, z czego 2 różowe i 2 kremowe. Ja tu oczywiście mam już przygotowaną tą drugą różową część. Po ostatnim tutaj oczku łańcuszka biorę, odcinam i wyciągam tą nitkę. Tą nitkę później sobie wpleciemy tak, żeby ona sobie nie uciekła. Układamy sobie tak, żeby różowa była z przodu, no bo to będzie środek naszego ucha. I teraz zaczynamy obrabiać dookoła. Będziemy to obrabiać tak, żeby na wysokości każdego rzędu był 1 półsłupek, czyli wbijamy się, zobaczcie, tutaj na tej różowej widać, że wbijamy się jakby pod ten ostatni półsłupek. To samo robię na tej jasnej części. I hop, łączę je półsłupkiem. I kolejna jest tutaj przy tej nitce poprzecznej. Tak samo wbijam się w jedną, w drugą część, dokładnie w tym samym momencie. I znowu mamy jakby na półsłupeczku wbicie. I znowu mamy przy tych nitkach, więc przerabiamy. Tutaj u góry mamy 2 oczka, bo to są nasze oczka od łańcuszka. Wracamy i tutaj mamy już łączenie zwykłymi półsłupkami, w sensie na zwykłych półsłupkach, bo cały czas robimy zwykłe. Więc tak jak mówiłam, raz się wbijamy przy takiej nitce jakby poprzecznej, a raz przy półsłupku. Z drugiej strony wygląda to tak samo, czyli raz przy takiej nitce, ona troszkę inaczej wygląda. Też mamy przy nitce i też mamy na zupełnie brzegu, więc obrabiamy. Ja za chwilę jeszcze Wam powiem, ile mi dokładnie tutaj wyszło tych półsłupków, więc przyspieszam. Spotykamy się już na końcu obrobionego ucha. Do tego momentu mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 i obrabiamy sobie dół i zobaczcie, te nitki już schowałam, tą nitkę wystającą też mogę sobie włożyć do środka, do tego ucha, hop, hop,
uszu w żaden sposób nie wypełniamy, bo stracą odpowiedni kształt. Więc tutaj zobaczcie, ostatnie te półsłupki są tutaj na tych oczkach dolnych, więc mamy 24, 25, 26, 27, 28, 29 i tutaj sobie robimy oczko ścisłe, o, tak żeby nam się połączyło i uwaga, bierzemy, składamy sobie tutaj do środka te brzegowe oczka i zobaczcie, tu mamy takie narożne jakby oczko, wbijamy się od zewnątrz w to oczko i wbijamy się w oczko, w którym zrobiliśmy oczko ścisłe, hop, łączymy je także oczkiem ścisłym, możemy jeszcze zrobić oczko łańcuszka i mamy połączone uszy. Zobaczcie, mają odpowiedni kształt, odpowiedni kolor, więc zaraz będziemy robić sobie głowę. Tu oczywiście zostawiamy sobie nitkę i ona będzie nam służyła do przyszycia, więc ja ją sobie, zobaczcie, zostawiam sporo dłuższą, chociaż nie muszę aż tak długiej zostawiać. O, zobaczcie, ja myślę, że jak sobie popatrzymy, to myślę, że 2 razy tutaj dookoła ucha i to jest maks, bo nie będzie nam aż tyle potrzebnej tej nitki. Oczywiście wyjmujemy sobie tą pętelkę, tak żeby stała się pojedynczą nitką. Uszy będziemy przyszywać tutaj na tej części, tak żeby one sterczały do góry, nie? Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, żeby ten królik miał w dół uszy, no problemu. Więc teraz zabieramy się za głowę i na końcu dorobimy dopiero kryzę do głowy naszego królika. Ok, oczywiście bierzemy nasz główny kolor włóczki i robimy sobie Magic Ringa. Oczywiście, jeżeli nie umiesz Magic Ringa, to tutaj wyskakuje filmik i na pewno jest w opisie też link bezpośredni do tego filmiku. Jeżeli jednak nadal twierdzisz, że Magic Ring nie jest dla Ciebie, spokojnie, możesz użyć takiego oszukanego z 2 oczek łańcuszka i teraz ja go Wam od razu pokażę. Co jest ważne, przy tym oszukanym nie przekładamy tej naszej głównej nitki, tylko przekładamy tą naszą krótką, czyli po zrobieniu oczka przeciągamy tą, tak żeby to ona nam regulowała oczko. To jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nie da się go później ściągnąć. Oczywiście zmniejszamy, hop, i robimy 2 oczka łańcuszka i już, gdy już je mamy, w tym drugim oczku, czyli tym, które jest dalej od szydełka, przerabiamy 6 półsłupków, czyli w tym jednym oczku musimy uważać, bo ono się bardzo łatwo skurcza, właśnie przez to, że ta nitka jest tutaj na zewnątrz do ściągnięcia, tak? Więc hop i przerabiamy 6 półsłupków w tym jednym oczku i zobaczycie, że to będzie wyglądało prawie tak samo jak Magic Ring. Wszystkie robimy w jednym. Zobaczcie, kolejne. Tu mam już 4 i mam już 5 i także 6. Jeszcze dla pewności policzę. Mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli tyle, ile powinnam mieć. Biorę, ściągam tak, żeby tutaj nie powstała żadna przestrzeń. Hop, nakładam sobie znacznik i w kolejnym rzędzie robię dodawanie w każdym oczku, czyli z tych 6 oczek na końcu rzędu powinno nam powstać ich 12. Jeszcze raz 2, 4, 6, tak żeby się upewnić, gdzie jest pierwsze oczko. Ono zawsze jest ciasne, nieważne czy jest normalny Magic Ring czy oszukany. I robię jeden i drugi w tym samym i w kolejnym znowu jeden i drugi w tym samym. Ja tu to troszkę przyspieszę. Ok, oczywiście przeliczymy 2, 4, 6, 8, 10, 12, czyli prawidłowo. I teraz biorę, bardzo ważne, żeby przekładać sobie znacznik, przekładam ten z przodu do tyłu, tak żeby nitka robocza była pod nim, bo inaczej to nie będzie działał. I teraz w 2 kolejnych rzędach robimy powtarzanie, czyli bez jakiegokolwiek dodawania, odejmowania, powtarzamy po 12 półsłupków. Teraz mamy rząd trzeci
i w czwartym robimy to samo, więc ja przerabiam i zaraz do Was wracam. Pamiętamy o przekładaniu znacznika oczywiście. Ok, po zrobieniu tych 2 rzędów powtarzania, teraz sobie nieco dodamy, żeby ta głowa jeszcze była trochę większa. I teraz będziemy dodawać nie w każdym, a w co drugim, czyli w pierwszym robię półsłupek, a dopiero w drugim robię dodawanie 1 i 2. I znowu w kolejnym jest 1 półsłupek, a w kolejnym jest znowu dodawanie i spotykamy się na końcu rzędu i teraz z 12 na koniec rzędu powinno nam wyjść łącznie 18 półsłupków. Dodawanie zrobione i teraz w 2 kolejnych rzędach, czyli w 6 i w 7 robimy podobnie jak po pierwszym dodawaniu, czyli przerabiamy bez dodawania kolejne 2 rzędy, czyli w 6 i w 7 robimy po 18 półsłupków i tam też się spotykamy, czyli na końcu 7 rzędu. Ok, robimy więc jeszcze kolejne dodawanie. Hop, przerzucam sobie znacznik do przodu i teraz robimy dodawanie nie w drugim, tylko w trzecim oczku, czyli w pierwszym jest półsłupek, w drugim jest półsłupek, a dopiero w trzecim mamy dodawanie. Tak samo jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, a na końcu rzędu z 18 wskakujemy na 24 półsłupki, więc robimy 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak dalej. Spotykamy się na końcu rzędu. Ok, po tym dodawaniu robimy tylko 1 rząd powtarzania, już nie robimy 2, tak jak było to wcześniej, więc bierzemy i w rzędzie, zobaczcie, 2, 4, 6, 8, 9 przerabiamy znowu wszystko pojedynczo, tym razem mamy łącznie w rzędzie 24 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu. Rząd skończony, więc teraz zrobimy jeszcze jeden, już ostatni rząd, w którym będziemy dodawać. I tak jak wcześniej było dodawanie co trzecie oczko, czyli było widać 1, 1, 2, to teraz zrobimy 1, 1, 1 i dopiero 2 półsłupki w jednym oczku. Oczywiście musimy uważać, żeby nam się tutaj, zobaczcie, znacznik mi się tutaj przełożył. Ostatecznie wychodzi w dobrym miejscu, więc musimy uważać, żeby w trakcie robienia, ja się tu cofnę specjalnie, gdy mamy znacznik w trakcie robienia, zobaczcie, on musi zostać z prawej strony szydełka, nie z lewej, dobra? Więc jeszcze powtarzamy 2, 3 i dopiero dodawanie i teraz z 24, które mieliśmy, łącznie powstanie nam 30 i tu jest maksymalna już liczba, jaką robimy na głowie naszego królika z kryzą, więc przerabiamy 1, 1, 1, 2, spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, mamy łącznie 10 rzędów, 2, 4, 6, 8, 10, 10 skończony i teraz 11, 12, 13, czyli 3 kolejne rzędy, to są rzędy powtarzania, a dopiero po tych rzędach będziemy odejmować, więc hop, przerabiamy po 30 półsłupków w 3 kolejnych rzędach i tam też się spotykamy, czyli na końcu rzędu 13. Po tych powtarzaniach robimy już tylko odejmowanie, więc będziemy zamykać głowę. Oczywiście znacznik przerzucam sobie i teraz, tak jak wyglądało ostatnie dodawanie, czyli 1, 1, 1, 2, tak będzie wyglądało pierwsze odejmowanie. Czyli robimy 1, 1, 1, ale nie robimy 2, tylko łączymy kolejne 2, czyli kolejne wbijam się, ale nie w całe oczko, tylko wbijam się w przednią nitkę, to samo bez wyjmowania w kolejną przednią nitkę, narzut wyciągam z tego, co się wbiłam i narzut przez 2. I znowu 1, 1, 1 i znowu kolejne 2 łączymy za przednią, narzut wyciągam, narzut przez 2. Powtarzamy to do końca rzędu, czyli u mnie w tym momencie jeszcze zostały 4 razy. Spotykamy się na końcu i schodzimy z 30 do 24 oczek w rzędzie.
W następnym rzędzie robimy odejmowanie, robiąc 2 półsłupki. 1, 2, a oczko trzecie łączymy z oczkiem czwartym. I tak samo odejmujemy do końca rzędu, tym razem 2 zwykłe i odejmowanie. Ok, po tym odejmowaniu musimy sobie już włożyć oczy. I teraz ja mam tutaj już przygotowane, ale one nie są jeszcze zabezpieczone. Chcę Wam po prostu pokazać, w którym miejscu one są. Tutaj jak sobie zobaczymy, mamy wbite to oko i to jest rząd zakończony 8. Czyli mamy między 8 a 9 rzędem i teraz jak sobie sprawdzimy, no to w rzędzie tutaj 8 dodawaliśmy, tak? Czyli mamy pierwsze dodawanie i tutaj zobaczcie, w drugim dodawaniu mamy włożone oko. Teraz ono już to rozciągnęło, ale jak sobie tutaj popatrzymy, to jest dodawanie i tu jest włożone oko. Hop. Później mamy kolejne dodawanie i w następnym znowu mamy włożone oko i później mamy dodawanie i dodawanie. Czyli jak sobie popatrzymy, to mamy w drugim dodawaniu oraz w czwartym dodawaniu włożone oczy między rzędem jakby 8 a 9, ale wiemy, że samo dodawanie pojawiło nam się w rzędzie 8 i w tych właśnie pomiędzy tymi 2 półsłupkami mamy włożone pierwsze oko i drugie oko. I jak już je sobie włożymy, odwijamy sobie tutaj na lewą stronę i bierzemy zatyczki. I teraz ważna rzecz, zobaczcie, one mają takie ząbki i wkładam i zatyczka powinna przejść co najmniej przez jeden ząbek, czyli hop, stryk, stryknęło, mi to wystarczy. Drugie robię dokładnie tak samo, czyli jak mamy te ząbki, biorę, nakładam stryk, stryknęło. Odkładam, odwijam na drugą stronę i moje oczy są już przytwierdzone. W kolejnym rzędzie robimy odejmowanie, łącząc drugie oczko z trzecim, czyli mamy jeden zwykły półsłupek, a drugie oczko łączę z trzecim, czyli za przednią narzut, hop i hop. W trakcie tego rzędu pamiętamy także już o wypełnieniu, ponieważ za chwilę ta przestrzeń będzie już bardzo mała i po prostu będzie dość ciężko włożyć nam to wypełnienie, więc przerabiamy co drugie oczko odejmowanie, czyli drugie i trzecie oczko łączymy i pamiętamy wypełnieniu, spotykamy się na końcu tego rzędu. Tak jak mówiłam, wypełnione i teraz mamy ostatni rząd odejmowania i w tym rzędzie nie mamy już zwykłych półsłupków, czyli każde kolejne 2 oczka łączymy. Pierwszy z drugi, trzeci z czwartym, piąty z szóstym, 7, 8, 9 z 10 i 11 z 12, więc nie jest to już najwygodniejsze, ale zamknąć to trzeba, czyli hop, pierwszy z drugim i tak samo łączymy odejmując, więc ja tutaj to już przyspieszę, tak żebyśmy za chwilę już się spotkali na końcu i zamknęli głowę. Zrobione, odcinam. Ta nitka nie posłuży nam do niczego, w sensie ona nie jest do przyszywania żadnych części, ona tylko zamyka nam głowę, więc ta nitka nie musi być jakaś super długa. Hop, wyjmuję tą nitkę i biorę sobie igiełkę. Skacząca głowa królika. Nie ma ciała, a skacze. Hopka. I teraz ja to co prawda robię lewą ręką. W każde oczko od środka do zewnątrz przeciągamy nitkę, tak? Ten znacznik zaraz będzie już też wyjęty. 2, 3, 4, 5 i tu jeszcze jest 6 oczko. Przepycham. Przytrzymuję kciukiem, ściągam i pięknie nam się tutaj to zasklepia. Tą nitkę wbijamy, wychodzimy sobie gdzieś blisko znacznika, czyli to jest na pewno dół naszej głowy, przeciągam
I teraz ją zabezpieczymy, czyli ona wychodzi z jednego miejsca, wbijamy się w to miejsce, przechodzimy obok. Teraz przekładamy sobie nitkę pod spodem, ona może sobie wyjść z tej igły. Popychamy troszkę igłę, nawlekamy jeszcze raz, przeciągamy, tu nam się robi taki supełek, hop, hop, hop i wbijamy się w to pierwsze miejsce, z którego nam przed chwilą wychodziła. Przechodzę gdzieś indziej, wciągam to, dość mocno ciągnę, ona się tutaj pięknie zawiązuje, a tą nitkę naprężamy i odcinamy. Ważne, żeby ją naprężyć, bo dzięki temu ona później, jak ją odetniemy, to ona się pięknie w środku schowa i nie będzie jej widać. Teraz bierzemy, wyciągamy znacznik i mamy już praktycznie zrobioną głowę. Wiadomo, że tutaj zaraz dojdą nam uszy i zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby od razu, no tutaj znaczniki, jak niewiele trzeba, żeby od razu powstał nam z tego królik. Wystarczy dodać, wiadomo, że ja tu jeszcze trzymam, nie mamy nosa jeszcze, ale zobaczcie, już widać, że to jest na pewno królik, a nie inne zwierzę. Więc teraz sobie możemy przyszyć od razu i za chwilę zaczniemy kryzę. I wtedy dopiero jeszcze powstanie nam tutaj nosek i będzie już w pełni zrobiony królik. Ok, wymieniłam sobie szydełko na igiełkę i najpierw sobie tutaj stworzę głowę, a dopiero za chwilę robimy kryzę, bo kryza zajmie nam chwilę czasu właśnie po to, żeby stworzyć tą taką charakterystyczną falbanę. I teraz najpierw sobie wyszyjemy tutaj nosek, żeby już mieć go zrobionego. I co jest ważne, patrzymy tu, gdzie są bliżej oczy, to jest góra, wiadomo, tu nie. Wbijamy się gdzieś za okiem. I teraz w zależności od tego, jak chcemy, żeby ten nos tutaj wyglądał, wbijamy się. Ja się wbijam, zobaczcie, dopiero za trzecim rzędem. Hop, przeciągam, zostawiam sobie i teraz wbijam się też w zależności jak bardzo chcę, żeby ten nos był tutaj w dół. Myślałam na początku o środku, ale stwierdziłam, że lepiej chyba będzie wyglądał nieco poniżej środka i wracam się podobne miejsce z drugiej strony. Ściągam to. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jak to teraz tak ułożę. Układam sobie te nitki. O, bo tutaj będą. Ej, wygląda to całkiem spoko. Hop. Wbijam się teraz jeszcze, oczywiście w miejsce, z którego wychodzi ta nitka, ale wbijam się jeszcze 2 rzędy dalej. Hop. I teraz tak, troszkę sobie to ściągam, czyli jedno nozdrze, to drugie można sobie tą nitką także zrobić, tak żeby tutaj ten kształt się jakoś ładnie w miarę ułożył, no to on bez nitek się sam po prostu nie ułoży. Można sobie też tą pociągnąć najpierw, o, i dopiero tą sobie wciągnąć, nie za mocno, wszystko zależy od tego. I tutaj przeszkadza jakaś nitka, którą chciałabym gdzieś tak schować. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić, czy ona powinna wtedy być bardziej z tej strony. Ona jest chyba tutaj od tego początkowego ringa i ona po prostu się chce mi dziwnie ułożyć. Czy to jest w ogóle prosto? Powiedzmy, że to jest w miarę prosto. I teraz stąd wracam w miejsce, gdzie wystaje mi, łączą się nitki od tego głównego nosa i wracam się do tej mojej początkowej. O! Jak to wygląda? Tak w miarę króliczo? Można powiedzieć. Można oczywiście zrobić wyżej ten nos i to pociągnąć stąd. Zaraz jeszcze raz to spróbuję, więc dlatego nie przywiązuję na razie nitek, a uszy. Uszy robimy w miejscu, gdzie było to powtarzanie 3 rzędów, czyli na pewno one nie mogą być dalej tu, bo tu będą za nisko. No chyba, że chcemy, żeby on miał takie śmieszne uszy bardziej z tyłu głowy. Jak najbardziej, on od razu inaczej wygląda. Mój chyba będzie miał bardziej tutaj na czubku, no i ta igła coś dzisiaj skacze, na czubku głowy. I teraz w jaki sposób je przyszywamy? Jedno i drugie przyszywamy w taki sam sposób, więc tu Wam pokażę no co jest z tą ostrością. Gdzieś uciekła na tyły. O, od razu lepiej. Hop. Biorę tą głowę, na której poprawię za chwilę nos. I teraz ja robię, zobaczcie,
tak jak oko się kończy, tak dopiero przyszywam ucho. I to samo zrobię z drugiej strony. No tak sobie wymyśliłam i w tym miejscu one będą, czyli hop, zobaczcie, to jest 1, 2 nad okiem. I zaczynam przyszywać. I przyszywam, że za każdym razem wbijam się w podstawę ucha i wracam tutaj do tych półsłupków na głowie. Staram się dość mocno to przyszyć, bo dzięki temu te uszy będą stały. Jeżeli one będą za bardzo rozjeżdżać się, to trzeba je kontrolować tak, żeby ułożyły się według naszego uznania, nie? A nie tak jak one sobie tam chcą. Hop, znowu pod półsłupek. O, tak naprawdę u mnie to wystarczyło i one się w miarę trzymają, aczkolwiek dla pewności ja jeszcze, zobaczcie, hop, ja tutaj jakiegoś półsłupka jeszcze złapię i on, żeby na pewno mi się ułożył w tą stronę, a nie na zewnątrz, więc tu bardziej od środka. Jeszcze oczywiście mogę wszystkie te łączenia jeszcze raz poprawić, żeby ustawiły się tak samo. Zaraz to drugie też tak przyszyję i chyba zmienię, żeby ta nitka od nosa jednak była wyżej, bo tak nie do końca mi się to podoba, więc przyszywam drugie i zaczniemy kryzę. Poprawione, zobaczcie, zrobiłam jeszcze wyżej. Tu mamy środek od Magic Ringa, a mój nos kończy się rząd wyżej i od razu powstały nawet takie mini kufy. Jeżeli u królików też to tak się nazywa jak u psów, więc mamy tu jedną i tu drugą i od razu można wąsik jakiś dorobić. No dobra, mój wygląda już uroczo, zaraz będziemy robić, ale zanim chcę Wam pokazać jeszcze jak schować nitki, zrobię to na tej różowej, bo różową bardziej widać. Więc oczywiście obydwie nitki muszą wystawać dokładnie z tej samej przestrzeni między półsłupkami i teraz wiążemy supełkiem, czyli raz i dwa. I każdą nitkę przeciągamy w inne miejsce. Oczywiście wbijam się znowu w miejsce, z którego ona wychodzi, czyli tutaj, gdzie mam ten supełek. I jedną sobie przeciągam w jedną stronę i tak naprawdę jak pociągnę, jeszcze raz, chciałabym, żeby to było widać. Przeciągnęłam i jak mocniej pociągnę, to ten supełek już się chowa. To samo robię z drugą nitką. Nawlekam i przeciągam, czyli wbijam się w to miejsce, gdzie był supełek, przeciągam w inną stronę zupełnie i biorę, mocno ściągam, żeby ten supełek się ładnie ściągnął. One tu nam się wciągnęły, ale za chwilę się ładnie ułożą. Biorę, odcinam i biorę, odcinam. Ważne, żeby troszkę napiąć. I teraz możemy, jak widzimy, że trochę nam się tutaj to naciągnęło, próbujemy sobie jeszcze igiełką to, bo na pewno ten supełek się w środku przesunie tutaj bliżej. Ok, to samo robię oczywiście z nitkami od uszu, a teraz biorę się za naszą kryzę, czyli za tą jedną z najbardziej szczególnych tutaj części, a raczej najbardziej szczególnych części, które dzisiaj stworzymy. Ok. Kryza jest o tyle łatwa, że każdy kolejny rząd będziemy robić tak samo i dzięki temu on będzie nam się właśnie tak magicznie układał. Zaczniemy sobie jednak tutaj od Magic Ringa albo oszukanego, to już jest tutaj do wyboru. Ja wolę sobie zrobić tego zwykłego, ale możecie też zrobić tak, jak było przy początku króliczka. Dokładnie tak samo, bo też robimy tutaj 6 półsłupków na Magic Ringu. Przypominam, że filmik na Magic Ringa oczywiście jakby co czeka w opisie, a jak nie, to możecie zrobić dokładnie taki sam oszukany, jak robiliśmy na początku głowy. Więc mamy 3, 4, 5 i 6. Hop. Ściągamy. Zakładamy znacznik. I teraz tak samo jak wcześniej, czyli robimy po 2 półsłupki w każdym oczku. Czyli dzięki temu wyjdzie nam tutaj 12 półsłupków. Hop. I mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12. Na pewności jeszcze raz sobie ściągam tą nitkę, żeby ona nie próbowała. Teraz ja sobie tu jeszcze sprawdzę,
Czy od tego miejsca mogłoby być już? Myślę, że spoko, że nie musimy tu większej robić. Dzięki temu ona szybciej zacznie nam falować. I teraz w kolejnych rzędach, pytanie, ilu tych rzędach? Ja myślę, że spokojnie w 4 rzędach kolejnych, zobaczymy jak ona będzie się układała, będziemy robić po 2 półsłupki w każdym oczku. Czyli teraz podwoimy, czyli z 12 wskoczymy na 24, w kolejnym z 24 na 48, a w kolejnym z 48 na 96. Więc ja myślę, że na razie zróbmy sobie te 3 rzędy, zobaczymy jak ona będzie się ładnie układała. Jeżeli nadal nie będzie falowała tak bardzo jak bym chciała, to zrobimy jeszcze jeden, czyli wtedy z 96 wskoczymy 2 razy wyżej, czyli 90 plus 90 to 180, 6 plus 6 to 12, więc 192. Bardzo, bardzo dużo. Więc tak jak mówiłam, w 3 kolejnych rzędach robimy po 2 półsłupki w każdym oczku. To jest specjalnie po to, żeby zaczęło nam to magicznie właśnie falować. Więc ten tutaj efekt jest specjalnie zrobiony. Moglibyśmy robić także po 3. Wtedy ta fala powstanie nam dużo, dużo szybciej. Więc tutaj tak naprawdę zostawiam Wam pole do popisu, bo jeżeli chcecie, możecie robić także po 3 półsłupki w oczku. Wtedy, tak jak mówiłam, ta fala powstanie dużo szybciej. Więc ja tutaj przerabiam te 3 kolejne rzędy w każdym oczku po 2 lub nawet jeżeli chcecie po 3 półsłupki i zobaczymy jak nasza kryza będzie się układała, ale ja podejrzewam, że będzie trzeba dorobić później jeszcze spokojnie z 2 rzędy, żeby ona naprawdę złapała bardzo mocną falę, więc zobaczcie jak będzie zachowywała się teraz włóczka, jak będziemy w kolejnych 3 rzędach robić w każdym oczku po 2 półsłupki. Ok, mój królik, a raczej kryza mojego królika po 3 rzędach jest w taki sposób sfalowana. Oczywiście lekko ją też ułożyłam i można by było już ją przyszyć. Ja jednak jeszcze jeden rząd zrobię, bo wtedy uzyskam ten skręt, na którym mi najbardziej zależy, bo jednak jak popatrzę, to on z przodu jest idealnie, a jednak z tyłu czegoś mu tu brakuje i mimo tego, że jest tutaj już dużo tych półsłupków, to jeszcze bym chciała. Można oczywiście zrobić tak, że w kolejnym rzędzie dodajemy, ale można też w kolejnym rzędzie przerobić wszystkie oczka pojedynczo. Ten skręt też się trochę powiększy, bo jednak one się tutaj będą próbowały rozpychać i też zmieni to wygląd. Więc ja tutaj przerabiam jeszcze jeden rząd. Wiem, że ona dzięki temu też będzie troszkę jeszcze większa, więc tutaj to jest takie 90% już zadowolenia, bo naprawdę bardzo mi się to podoba. Więc ja przerabiam jeszcze jeden rząd i zaraz Wam pokażę, jak to przyszyć. Ok, po kolejnym rzędzie kryza jest bardziej niesforna, ale spokojnie zaraz ją tutaj ułożę. Wygląda trochę jak jakiś koralowiec, ale teraz oczywiście pokażę Wam, jak ją tutaj ułożyć, tak żeby ładnie nam się układała. Więc ja tutaj biorę niteczkę, już kawałek dalej mogę sobie ją odciąć, bo ona już nie będzie dalej, aż tyle nie będzie jej nam potrzeba. Oczywiście biorę igiełkę, która gdzieś tu mi się zapodziała. O. Wyjmuję sobie tutaj na końcu, mogę sobie jeszcze zrobić oczko ścisłe, w następnym oczku, hop, hop, dla pewności oczko łańcuszka i wyciągam. Ściągam to ładnie, żeby to się wszystko tutaj związało. Znacznik mogę sobie już też wyjąć, nie będzie potrzebny. I teraz już biorę tylko i wyłącznie igiełkę. No i teraz zaczynamy to układać. Ja wiem, że jak był królik tutaj, to ja bym chciała, żeby ta kryza nie miała więcej niż, o zobaczcie, ja myślę, że to jest około centymetra, może trochę mniej albo więcej, więc tu gdzie mam nitkę muszę sobie to ładnie już ułożyć i muszę się wybić poniżej, czyli wbijam się tutaj przy półsłupku, bo ta nitka, którą tutaj sobie zostawiliśmy, za chwilę będzie właśnie
do okiełznania. Czyli układam sobie i przechodzę, zobaczcie, gdzie jest moja nitka, o. Przechodzę sobie w tym miejscu, w którym ona mi wychodzi, na wysokości, gdzieś na środku w miarę, tak żeby złapać tą kryzę, żeby ona mi się nie rozwijała, tak? Hop i przeciągam. I cały czas to robię, przez cały rząd układam i przeciągam sobie igłę z nitką. Dzięki temu ona będzie mi się układała tak jak chcę, bo samo ułożenie jej i zostawienie jej w takiej pozycji niestety nic nam nie da. Ona nie będzie się słuchała, ona za każdym razem będzie chciała się przewinąć w jakiś inny kształt, a my tego nie chcemy, więc ja tutaj zbieram wszystkie te zawijasy, tak żeby były w miarę równe i zaraz do Was wracam. Ja tutaj to troszkę przyspieszę, więc będziecie widzieć cały proces. Ok, całość zobaczcie, ustawiona, kryza jest w miarę powiedzmy równo. Gdybym chciała dokładnie, no to za każdym razem bym sobie tutaj mogła, możemy ją troszkę mocniej ściągnąć. Jak przytrzymam, to wtedy mogę ją jeszcze troszkę ułożyć, tak żeby ona, zobaczcie, jest w miarę równa. Jak teraz sobie ją tutaj przyłożę już do królika, no to właśnie o to mi chodziło. Mamy to. Wiadomo, u mnie kryza jest kolorowa, u Was może być innego koloru, bo królik może być brązowy, a wtedy na przykład kryza może być biała. Ważne jest to, że tu mamy lewą stronę, tu mamy prawą i ja prawą stronę zostawiam oczywiście na zewnątrz, a tą drugą stroną przyszywam. Zobaczcie, że nitka tutaj od Magic Ringa bardzo nam się przyda w tym momencie. Oczywiście tutaj jeszcze raz przeszywamy, tak żeby ta nitka w żaden sposób nie próbowała nam uciec. Hop, za 2 razy i dopiero ona sobie idzie tutaj do środeczka i pomoże nam w przyszyciu kryzy do głowy. Więc hop, biorę i oczywiście przyszywam. Nie całość, zobaczcie, ona ma tutaj ładnie odstawać, tak? Czyli tak naprawdę na naszych 2 pierwszych rzędach ją przyszywamy, czyli na 12 oczkach. I zobaczcie, raz pod półsłupek, raz pod półsłupek w naszej kryzie, więc tak naprawdę mogę sobie to tak zrobić, i przyszywamy tu dookoła w miarę równo, tam gdzie mogłaby być szyja naszego królika, więc ja przyszywam i za chwilę do Was wracam na podsumowanie. Ok, zrobione. Jestem szczerze niesamowicie zadowolona, bo ta kryza wygląda perfekcyjnie, w sensie takim kolorystycznym. Wiadomo, jakbym chciała, to tutaj bym ją jeszcze ładniej ułożyła, ale kolorystycznie wyszła bardzo ładnie się układa ta włóczka. No i myślę, że fajnie dobrałam tutaj ten kolor. Teraz pytanie, co zrobić z samą głową królika? U mnie pewnie będzie wisiał przy plecaku jako brelok. Myślę też o tym, żeby zrobić takiego, ale z grubszej włóczki, albo po prostu wziąć podwójną nitkę z Yarn Arm Jeansa i zrobić taką większą głowę. Ona fajnie będzie też wyglądała jako ozdoba wielkanocna. Pamiętamy, że kryzę można przyszyć trochę bardziej w tą stronę i on będzie jakby z niej wystawał w taki sposób, w sensie tak, i ona może być jako taka głowa, jak to przy zdobyczach, więc ta kryza nie musi być dokładnie tu, może być bardziej z tyłu głowy, wtedy on będzie bardziej pod kątem i może nawet wisieć jako głowa taka ozdobna na święta, więc myślę o tym sobie, że kolejna głowa będzie z kryzą bardziej z tyłu, dzięki temu ten królik będzie mógł zawisnąć, zresztą na pewno wrzucę na social media, jeżeli tak go stworzę. No jak zauważyliście, moja kryza w najszerszym momencie ma aż 192 półsłupki, ale efekt jest taki, jakiego właśnie oczekiwałam. Chciałam, żeby ona była bardzo zwinięta.
żeby wystawała nieco powyżej szerokości głowy, więc jestem super zadowolona. Mam nadzieję, że także zrobicie swoje króliki z kryzą. Oczywiście mogę Wam już zdradzić, że ja mam w planach zrobić duży schemat na królika w całości, czyli głowa i ciało. Nie powstanie on jednak jako tutorial, a będzie takim PDF-em, więc wypatrujcie. Chciałabym zrobić oczywiście nie w takiej wielkości, tylko takiego dużego, więc i głowa, i kryza, i ciało będzie troszkę większe. Trzymajcie mnie teraz za słowo i przypominajcie mi o tym, bo urodził mi się taki plan i stwierdziłam, że to będzie bardzo fajne. Więc albo brylok, albo ozdoba wisząca, albo tak naprawdę można ją w taki sposób też i ona może sobie po prostu gdzieś leżeć, czy to na jakimś słoju, czy to na, nie wiem, na stole, na jakiejś szafie. To są takie naprawdę pomysły. Można także przykleić nawet tu magnes i on może wystawać Wam na przykład z lodówki. Więc mamy tutaj naprawdę dużo różnych pomysłów. Tak jak mówię, kryza inaczej przyszyta sprawi, że ta głowa będzie tak jakby bardziej odstawała, a nie będzie nam tutaj super tak nie będzie taka przyległa. Powiedzmy, że to jest odpowiednie słowo. Dobra, ja mam nadzieję, że Wam się ten tutorial spodobał. Jest trochę inny niż zazwyczaj, no bo mamy tylko głowę, ale o to tutaj właśnie chodziło. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji. Gdy zrobicie królika bądź inne maskotki z tutorialów na moim kanale, ja będę mega wdzięczna za oznaczanie ich, to jest bardzo ważne, bo wiele widziałam prac, a oznaczenia brak, a jednak rozpoznałam, że to z mojego tutorialu, więc oznaczajcie mnie na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, wszędzie tam też możecie do mnie pisać z pytaniami odnośnie tutoriali i co? Dodatkowo oczywiście przypominam o wsparciu, możecie także zostać patronami albo osobami wspierającymi i wtedy macie dostęp do dodatkowych tutoriali albo tu, albo na Patronajcie, więc wybierajcie. Można też po prostu mi podziękować takim malutkim serduszkiem, to też jest zawsze dla mnie bardzo dużo. A na ten moment będę wdzięczna oczywiście za łapeczkę w górę, subskrypcję kanału, kto jeszcze tego nie robi i naciśnięcie dzwoneczka, więc dzięki jeszcze raz i róbcie swoje królicze głowy. Pa!